Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego. Witam serdecznie swoich subskrybentów, witam widzów mojego kanału. Zachęcam także tych widzów do zasubowania mojego kanału, żeby mógł się on rozwijać. Też to jest w pewnym sensie motywacja. Motywacją są też lajki, liczne komentarze pod filmem. Pod filmem również znajdziecie opis tego, co było prezentowane w filmie, jak i również linki do mojego sklepu, gdzie będziecie mogli zobaczyć w sklepie, no i oczywiście zakupić oglądany model, o ile go nie posiadacie w swojej kolekcji, a zainteresował Was. Nie wiem, jakim cudem, powiem Wam, pominąłem ten model. Jest to jeden z ostatnich modeli od firmy Vespid Models. On się ukazał razem z całą serią, tutaj z drugim modelem, który już prezentowałem. Link znajdziecie w lewym górnym rogu tego filmu. Przeciwlotnicza Pantera. Zresztą widzimy tutaj z dwoma karabinami, flakami i posłuchajcie, to jest model, który prawdopodobnie miał powstać, no ale nie powstał, tak? Czyli jest to, można powiedzieć, taki papier model, ale bardzo ciekawy zestaw. Co ciekawe, jest ten model na stalowych kołach, czyli tu już mamy bardzo późne podwozie do Pantery G, praktycznie już zahaczające o podwozie do Pantery F. Nie mylić z Pantery F nie można mylić z Panterą tak zwaną 2. W każdym razie mamy bardzo ciekawy model. On do tej pory był wypuszczony chyba w żywicy, a następnie raz przez Dragona, ale powiem Wam, że po prostu jakość jednak Vespidu, ta firma narzuciła teraz nową jakość wydawania modeli, jest, powiem Wam, powalająca. Ja wkrótce zaprezentuję Wam Panterę G od Vespidu na warsztacie. Postaram się nakręcić takie filmiki. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. A tymczasem posłuchajcie, co tu bierzemy? No po prostu oglądamy sobie teraz filmik. Model jest z 2022 roku. Mamy dwie propozycje malowania. Jedna jest ciemno-piaskowy, późny kolor, jak i również tutaj mamy w potrójnym kamuflażu. Czy są inne różne wersje? Zaraz zobaczymy, znaczy w sensie wersje, mówię o rurach wydechowych na przykład, tak? Bo tu jest masa rur wydechowych, zawsze dodawane i tu można z tego modelu nie jeden zrobić. No w tym przypadku mamy tylko jedną wersję, nie mamy innych elementów do wykonania innej Pantery, tylko właśnie tej przeciwlotniczej z tą prototypową wieżą z dwoma podwójnymi flakwerlingami 20 mm. Teraz zajrzymy sobie, posłuchajcie, co do instrukcji. Standardowo, gdzie jest moja magiczna różdżka? Jest, posłuchajcie, standardowo. Mamy elementy, na drugiej stronie mamy elementy, jakie znajdują się w opakowaniu. Mamy na ramkach zaznaczone również elementy, których nie używamy do złożenia, bo tak jak mówię, tu jest sporo elementów. Mamy, uwaga, 4 lufy wykonane z metalu. Mamy zestaw kalkomanii. No oczywiście mamy również, proszę bardzo, zestaw blaszek. Super sprawa. I tutaj jest nowy zestaw blaszek. Posłuchajcie, widać, że jest tu też antena. No, na dalszych stronach mamy etapy sklejania tego modelu, jak skleić, w jakim miejscu, w jakiej kolejności. Pamiętajcie, że przed sklejaniem część elementów też malujemy, żeby później możemy mieć utrudniony dostęp, ewentualnie nie będzie to możliwe ze względu na zamalowanie pewnych elementów, które już mamy. I czasami lepiej jest składać, po prostu malować, składać i na pewno na końcu samym chemia. Tutaj mamy właśnie pokazaną składanie wieży. Mamy dwa peryskopy, osłony peryskopów, wczesny i późny, tak jak można powiedzieć, to dla kierowcy jest, tak jak, nie wiem czy zauważyliście, na tych późnych Panterach F szczególnie to bywało.
że był taki z daszkiem dodatkowo osłona peryskopu. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie. Tu mamy też kolejny element, który montujemy z tyłu, rur wydechowych, taki uchwyt podtrzymujący osłonę rury wydechowej. No i używamy tylko tych. Tu mamy 2 malowania, proszę bardzo. Bardzo fajnie można zrobić ten model w tym jednobarwnym kolorze, ale na 3 malowania, proszę bardzo. Ale na pewno tutaj mamy kamuflaż, ten ambush, tak? I proszę zwróćcie uwagę, że tu jest tylko góra czołgu, znaczy no tutaj mobilnego punktu przeciwlotniczego. Mamy tylko kadłub i wieżę pomalowaną. Kadłub od góry, nad podwoziem malowany był. No i siup, proszę bardzo. To mamy, doskonale znamy już z innych moich unboxingów, jeżeli chodzi o Pantery od Vespeedu. Powiem Wam, są one naprawdę rewelacyjnie. Tak jak już wielokrotnie wspominałem, to jest nowy standard modeli. No i zjeżdżamy sobie niżej. Już nie będę tak dokładnie tego omawiał. Zobaczycie po prostu te elementy w innych unboxingach poświęconych właśnie Panterze G od Vespeedu. Rewelacyjny detal, idealne składanie. Składam właśnie tą Panterę, no i powiem Wam, jestem naprawdę zauroczony jakością części. Tak prezentuje się wieża. Tu jest ciekawe, bardzo fajne, że tu mamy całą kopułkę, tak, ale jeżeli chodzi o peryskopy i osłony peryskopów, to już sobie wklejamy oddzielnie. Czyli nie jest to taki monoblok, powiedzmy, który nie wiadomo jak to później pomalować. Sorry za łapę, dzisiaj malowałem, jakoś się nie mogłem domyć, jeszcze nie zauważyłem tego. Tak więc wygląda wieża, bardzo ładny detal. Pozwolicie, że sobie poszeleszczę, trochę też będę wkładał te elementy do torebek, żeby się nie pogubił, żebym później nie musiał szukać, która torebka do których elementów. Tu mamy oczywiście pozostałe elementy do wieży, no i oczywiście tutaj poza tym, że Vespeed nam daje, posłuchajcie, lufy metalowe, no to mamy również w zestawach bardzo ładnie wykonane, proszę bardzo, jak jest tego typu odgięcie, no to wiadomo, że lufy mają otwory. Super jest to zrobione, naprawdę. Tu mamy właśnie też ring na wieżę, sam właz dla dowódcy. Jest idealnie to zrobione, ten ring, do ringu można też zamontować, po którym poruszał się po prostu MG zamontowane. Tu mamy elementy, niektóre nie wiem jeszcze do czego służą, ale są tu elementy, tak, mamy uchwyty do luf, tak, na których pracują działka. Tu mamy elementy pewne do podczepienia na wieży, mamy już tutaj niektóre osłony. Naprawdę jest perfekcyjnie, te modele są zrobione i niektóre firmy już mają problemy, jeżeli chodzi o jakość. Zresztą teraz Vespeed poszerzył swoją ofertę o kolejne współczesne czołgi już, nie takie, że powojenne, tylko współczesne. No tu mamy ramkę z gąsienicami. Super są wykonane, posłuchajcie, te gąsienice wyprofilowane są częściowo do naklejenia. No powiem Wam, czysta przyjemność. Tu proszę bardzo, mamy to właśnie po środku, te gąsienice są częściowo wyprofilowane do zamontowania na łukach. No i oczywiście warto gąsienice sobie już pomalować na ramce przed montażem. Przynajmniej ja tak lubię robić. Później trzeba też pamiętać o tym, że przyklejając gąsienicę do modelu trzeba mieć odpowiednią warstwę farby, żeby one nie odpadały, ponieważ nie zawsze jest odpowiedni klej mieć, ponieważ przyklejane, pomalowane gąsienice do pomalowanego modelu czasami nie do końca ten klej chwyta. Tu mamy ramkę z kołami i tu są właśnie od Pantery tej późnej stalowe koła. Tu mamy kolejne elementy. Od wewnątrz klapy mają widoczne właśnie blokady. Wszystkie. Mało firm robi w ten sposób. Tak się koła z jednej strony prezentują i od zewnętrznej. Co tu mamy? No oczywiście mamy mocowanie do kół kadłuba.
Kolejne, proszę bardzo, włazy, tylko nie wszystkich używamy oczywiście. Tu mamy koło napędowe przednie, znaczy napędowe, które z przodu montujemy, koło napinające, czyli te podtrzymujące z tyłu. Perfekcja po prostu. Ja będę zawsze wychwalał te modele, powiem Wam, żeby nie wiem co się działo. Chyba że na którymś się sparze, no, można też przekombinować, tak, z pewnymi modelami. Ja myślę, że troszeczkę z ilością Panther G przekombinował Wespid i w pewnym momencie już się niedobrze robiło, bo kolejna Panthera była G, no praktycznie zajechali, tak, tą Pantherę G bez Cimerytu i powiem Wam, że mam nadzieję, że Wespid wyda Pantherę G w Cimerycie, tak żeby można było zrobić sobie na przykład zdobyczny czołg właśnie chyba Wikingów, dywizji Wiking to była Panthera G w Cimerycie, bo po prostu na chwilę obecną będziemy musieli dorabiać samemu Cimeryt, kłaść odpowiedni. Może kiedyś nakręcę film, jak się taka domowa metoda wykonania Cimerytu, tak? Nie to, że kupiony Cimeryt naklejany, czy też fototrawiony, tylko chodzi o to, że jak można zrobić Cimeryt we własnym zakresie, no bo nie każdego może stać na zakup, dość drogie są te Cimeryty, zestawy. To są koła kolejne. I ostatnia ramka, też dobrze znana, tył Pantery. Tu są te kosze z tyłu montowane, też mamy wszystkie wzory koszów, więc nie będę już tego z ramki wyjmował, po prostu można je zobaczyć na innych unboxingach. Tutaj mamy osłony wentylatorów, wyciągu, mocowania lufy. No tutaj tego nie używamy, bo nie mamy luf żadnych. Tu mamy właśnie też peryskop osłonięty w ten sposób. To można powiedzieć, że tu jest zestaw ramki do Pantery F, której unboxing też znajdziecie. No i proszę bardzo, blaszka. Mamy już tutaj antenę. Nie wiem, co to jest za element, powiem Wam. W każdym razie tak prezentuje się blaszka. Jest to w zestawie, zawsze zapewniają. Mamy też uchwyty do podnoszenia na przykład wieży, czy też na przykład płyt silnikowych. No jest to, kurczę, jednak naprawdę klasa. I tu mamy, proszę bardzo, lufę. Bomba, powiem Wam. O kurde, ładnie zrobiona. No cóż, moi mili, to na dzisiaj na wszystko, bo powiem Wam, najważniejsza to tak naprawdę była ta wieża. Pozostałe elementy znamy, więc nie ma co tutaj rozpisywać się, gadać po próżnicy. Mamy taki model w każdym razie. Myślę, że wielu on zadowoli. A jeżeli ktoś ma ten model z Dragona, bo został on wypuszczony, teraz Dragon się obudził nagle i zaczyna wypuszczać Pantery G ponownie, reanimować, dodawać jakieś żywice. W każdym razie tak, powiem Wam tak, Dragon nie jest zły, ale jakbym miał już kupować, bo jeden i drugi model nie są tanie, nie są to modele za 5 zł, dużo droższe, powiem Wam, wybrałbym Vespida bez wahania. No chyba, że naprawdę, to wolałbym nawet nie kupować, jeżeli miałbym tam powiedzmy nóż na gardle, no bo wiadomo, modelarstwo nie jest tanią pasją, hobby i tutaj po prostu niektóre modele są dość drogie. I powiem Wam, że jeżeli mam kupować, to Vespida. Chyba że faktycznie tamten model, powiedzmy, drugiej chińskiej firmy Dragon jest no faktycznie lepszy, tak? Lepiej jest zrobiony. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, do następnego filmu i zapraszam na zakupy do sklepu. Cześć, cześć.